Oto odświeżone BMW serii 5. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wygląda tak samo jak przed liftem, to dzięki zmianom w mózgu tej limuzyny kierowca z tyłu nie wjechał mi w kufer, a ja bezpiecznie dojechałem do znajomych na kolację. Tak, tu możesz awansem zostawić suba i lajka. Dzięki. W tym miejscu miałem przygotowany skrypt do promocji wtyczki Ale Rabat. Ale postanowiłem zaprosić Anię, pozwól, która zwykle stoi za kamerą, żeby sama opowiedziała o tym, jak zaczęła korzystać z wtyczki. Tak, wybraliśmy się tym BMW do znajomych, do Wrocławia i w łazience u nich zobaczyłam perfumy, które lubię. I tak sobie pomyślałam, chcę je. Zaczęłam szukać w internecie, znalazłam je w sklepie Sephora, w którym i tak zwykle kupuję, mam tam zresztą kartę na punkty. Sprawdziłam i Marek dostał 111 zł rabatu na mój prezent na Dzień Kobiet. Ale... Tak, nagrywamy to 8 marca. Ale... Bardzo proszę, kochanie, wisisz mi 444 zł. Miłego dnia! I tak lżejsze o 444 zł wracam do testu BMW. Pobierz wtyczkę Ale Rabat i korzystaj z rabatów przy zakupach. Link do wtyczki w opisie pod filmem, ale nie mów swojej lepszej połowie. Odświeżone BMW serii 5 dostępne jest w dwóch wersjach nadwoziowych: sedan oraz kombi. Do tego napęd na tylną oś lub na wszystkie koła X-Drive. Do wyboru silniki 4-, 6- oraz 8-cylindrowe od 520i oraz 518d po M550i X-Drive. Wszystkie 4- i 6-cylindrowe jednostki to teraz albo miękkie hybrydy, albo hybrydy typu plug-in. Najmocniejsza hybryda typu plug-in 545e X-Drive ma identyczny czas od 0 do setki jak testowy diesel 540d X-Drive z miękką hybrydą. Pojemność bagażnika nie zmieniła się i nadal wynosi 530 litrów. Bagażnik jest dłuższy niż szerszy, jest jeden haczyk na zakupy i dźwignię do składania oparć w drugim rzędzie. Oparcia nie są na sprężynach, trzeba je albo popchnąć bagażem, albo pofatygować się do przedziału pasażerskiego. Oparcie kanapy dzielone jest w proporcjach 40×20×40. Poza środkową częścią, którą można otworzyć tylko z kabiny, blokady trzeba zwolnić od strony bagażnika. Nie twierdzę, że z tyłu jest ciasno, ale jak na tak wielkie auto, miejsca na nogi mogłoby być więcej. Przednie fotele z regulacją w każdym możliwym kierunku są bardzo grube. Z miejscem nad głową też nie ma rewelacji. Z tyłu jest klimatyzacja, gniazdo 12V, 2 porty USB-C, podłokietnik z uchwytami na napoje, miejsce na butelki w kieszeniach drzwi. Największe zmiany z przodu to cyfrowe zegary. Pierwszy raz zobaczyłem je w BMW X5 i od tego czasu stopniowo się do nich przyzwyczajam. To znaczy wiem już, jak wyglądają, co wyświetlają, rozumiem, że są potrzebne do wszystkich systemów wspomagających kierowcę i powiedzmy, że przestały mi przeszkadzać. Kolejna nowość to jeszcze większy wyświetlacz systemu inforozrywki, tu z systemem operacyjnym BMW 7. W teście wersji przedliftowej powiedziałem, że iDrive osiągnął już szczyt swoich możliwości, że nabywcy młodszego pokolenia oczekują czegoś więcej. Z perspektywy czasu podtrzymuję to stwierdzenie, ale zanim klawiatury zapłoną od pisania, gdzie mogę sobie wsadzić moje zdanie na temat najlepszego systemu inforozrywki w dziejach motoryzacji, pozwól, że wyjaśnię. Kiedyś w samochodzie było tylko radio lub radioodtwarzacz. Potem pojawiły się dane z komputera pokładowego, nawigacja, a potem eksplodowały cyfrowe usługi, ale tak z ręką na sercu. Poza nawigacją, z czego najczęściej korzystasz? Rozumiem, że w nowoczesnym samochodzie jest kilkadziesiąt parametrów, które możesz sobie ustawić, zapisać w profilu kierowcy. Dotyczą one zarówno sfery komfortu, jak i działania systemów wspomagających kierowcę. Ale na końcu pewnie korzystasz głównie z nawigacji, jakiegoś odtwarzacza audio i ewentualnie systemu głośno mówiącego. I wszystko to da się zamknąć w Apple CarPlay lub Android Auto.
BMW z systemem operacyjnym 7 obsługuje już Apple CarPlay, Android Auto, w dodatku oba bezprzewodowo, to znaczy bezprzewodowo, ale na kablu, bo aplikacje te strasznie żrą baterię w telefonie i tu opieram się na doświadczeniach znajomych, bo mój telefon na szczęście nie obsługuje bezprzewodowego ładowania. Ładowarka indukcyjna w samochodzie nie jest w stanie nawet podtrzymać baterii przy życiu, czyli na dłuższą metę w trasie i tak podpinasz telefon do kabla. Samo bezprzewodowe Android Auto działa, ale nie jest pozbawione wad. Moim głównym zastrzeżeniem jest brak możliwości zresetowania połączenia po stronie telefonu. Mowa o aplikacji mobilnej, która raz na jakiś czas się wiesza. Sposobem na odłączenie Android Auto od samochodu w celu zresetowania aplikacji jest albo odparowanie i ponowne sparowanie urządzenia, albo restart telefonu, albo zatrzymanie się, opuszczenie auta, zamknięcie go tak, aby system się zresetował po stronie auta. W ciągu kilku dni musiałem przeprowadzać jedną z powyższych procedur przynajmniej raz dziennie. Ale poza tym BMW ma przynajmniej fizyczne pokrętła do obsługi radia i klimatyzacji, nawet jeśli część funkcji jest już na dotykowym panelu. Podobnie jak w BMW serii 8, również tu przydałoby się więcej miejsca na drobiazgi. To jest samochód do jeżdżenia w długie trasy, podczas których mam przy sobie coś więcej niż telefon i butelkę wody. O pasażerach nie wspomnę. BMW 540d xDrive to samochód mocny, a jednocześnie oszczędny. Ważąca blisko 2 tony limuzyna z rzędową szóstką pod maską ma 340 koni mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 700 Nm. Czas od 0 do setki to 4,6 sekundy szybciej niż benzynowe 540i. Sprawdziłem. Na lekko wilgotnej nawierzchni osiągnąłem 4,8 sekundy w trybie sportowym, w trybie komfortowym wyszło 5,5 sekundy. Od 80 do 120 3,5 sekundy niezależnie od trybu to rakieta. Ale kiedy już osiągniesz prędkość przelotową, BMW 540d potrafi być bardzo oszczędne. Pokonałem tym samochodem liczącą około 700 km trasę po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Połowę pokonałem, powiedzmy, dynamicznie, a połowę spokojnie. Poza tym jeszcze 200 km po mieście. Na koniec zużycie paliwa wynosiło 6,9 litra na setkę i to tylko dlatego, że w pierwszą stronę sprawdzałem możliwości dynamiczne auta. Ponieważ to miękka hybryda, BMW nie przewiduje wyłączenia systemu Stop and Start poza trybem sportowym, to znaczy w trybie sportowym silnik się nie wyłącza. Warto dodać, że miękka hybryda przydaje się zarówno podczas dodawania gazu, kiedy auto dostaje kopa i dodatkowych 11 koni mechanicznych, jak i podczas jazdy ze stałą prędkością i toczenia, kiedy silnik może się wyłączyć, a wszystkie systemy podtrzymywane są z 48V instalacji. Akumulator układu miękkiej hybrydy doładowywany jest nie tylko podczas hamowania, ale również podczas jazdy ze stałą prędkością. Wyciszenie jest fenomenalne, można jechać, rozmawiać, słuchać muzyki, nic nie przeszkadza. W nocy laserowe reflektory nie tylko oświetlają drogę nawet na 650 metrów do przodu, ale też nie oślepiają nadjeżdżających sprzeciwka kierowców, bo wycinają pole, w którym znajdują się inne samochody. Laserowe reflektory, które można teraz wybrać niezależnie od wyposażenia, dostosowują się do prędkości oraz rodzaju drogi, po której porusza się samochód. Jak się prowadzi BMW serii 5? Nadal doskonale. Jest jednocześnie bardzo komfortowe i bardzo szybko reaguje na polecenia kierowcy. Wsiadasz za kierownicę, ruszasz i czujesz, że Ty rozumiesz ten samochód, a ten samochód rozumie Ciebie. Zawieszenie pokonuje nierówności tak, jakby ich nie było. Napęd xDrive dołącza przednią oś w miarę potrzeby, więc jedziesz samochodem z przewagą napędu na tył. Można zamówić tzw. Integral Active Steering, czyli połączenie adaptacyjnego układu kierowniczego z tylną skrętną osią. System ten zacieśnia zakręt przy niskich prędkościach oraz zwiększa zwinność auta przy wyższych prędkościach, skręcając tylne koła w przeciwnym lub tym samym kierunku co koła przednie, w zależności od prędkości. Zaletą tego rozwiązania jest na pewno łatwiejsze manewrowanie na parkingach, ale moje dotychczasowe doświadczenia z tym systemem to wrażenie braku stabilności przy wyższych prędkościach. Zresztą nie tylko w BMW.
Narzekałem na to m.in. w Porsche 911 4S. Po prostu połączenie napędu na wszystkie koła z tylną skrętną osią mi nie leży. W Porsche z napędem tylko na tylną oś nie było problemu. Nie wiem, jak to działa w BMW z napędem tylko na tył. W każdym razie ten egzemplarz 540D został skonfigurowany bez IAS, więc prowadził się pewnie. Za to zawracanie mierzącą blisko 5 metrów limuzyną to wyzwanie, w którym pomaga system kamer 360. Promień skrętu dla wersji z napędem na wszystkie koła wynosi 6,2 metra, 6 metrów dla wersji z napędem na tył. Nie kwestionuję twierdzeń miłośników BMW, że to samochód dla ludzi, którzy kochają prowadzić. Ja też bardzo lubię siedzieć za kierownicą, prowadzić i tym samochodem specjalnie pojechałem do Wrocławia tylko po to, aby odwiedzić znajomych na kolację. Nie widziałem się z nimi parę miesięcy. No i po drodze czerpać przyjemność z jazdy serią 5. Ale częścią tej przyjemności jest też wspomaganie kierowcy. Miejscami mogłem jechać bardziej dynamicznie, ale przez większość trasy miałem włączony adaptacyjny tempomat, system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu. Dzięki temu mogłem swobodnie rozmawiać, podziwiać zachód słońca, a na miejsce dojechałem wypoczęty, mimo tego, że podróżowałem w ruchliwe piątkowe popołudnie. Adaptacyjny tempomat współpracuje też z nawigacją, tą firmową, nie z Android Auto. Oznacza to, że samochód zwalnia przed zbliżającymi się manewrami, jak skręt czy zjazd z autostrady. Dzięki temu nie zapomnisz zjechać. W przypadku Android Auto wskazówki z nawigacji wyświetlane są na zegarach oraz na wyświetlaczu przeziernym, tu jeszcze większym niż przed liftingiem. Ciekawostka, adaptacyjny tempomat w wielu samochodach nie pozwala wyprzedzać prawym pasem. Jeśli chcesz łamać przepisy, musisz to robić we własnym zakresie. BMW może też, w zależności od ustawień, aktywnie sprowadzić Cię na Twój pas, jeśli zmieniasz go pod najeżdżający szybciej samochód. Tego typu rozwiązania testowałem kiedyś z umiarkowanym sukcesem w Volvo XC60. Nie twierdzę, że w Volvo to nie działało, ale na drogach publicznych trudno działanie systemu sprowokować i zreplikować do nagrania. Trudno byłoby mi też zreplikować działanie innego systemu, którego działanie poznałem na własnej skórze. W samochodach coraz częściej są czujniki ostrzegające nie tylko o kolizji z przodu, ale też z tyłu. Kiedyś nawet byłem w samochodzie, w którym prewencyjnie zacisnęły się pasy, wysunęły się do przodu aktywne zagłówki po tym, jak ktoś z tyłu omal nie wjechał nam w kufer. W BMW też jest tego rodzaju system, ale jest też coś więcej. To się nazywa Evasion Assistant, czyli asystent wymijania. Działa w zakresie prędkości od 30 do 160 km na godzinę i w razie wysokiego prawdopodobieństwa kolizji z tyłu system pomoże wykonać manewr wymijający przeszkodę, dzięki czemu uciekam przed niebezpieczeństwem i zostawiam miejsce dla pojazdu z tyłu. Jechałem autostradą w długim sznurze aut za wyprzedzającymi się ciężarówkami. Prawy pas już był pusty, bo wszyscy czekali, aż te ciężarówki skończą się wyprzedzać. Kilka samochodów przede mną, coś tam zaczęło się jakieś hamowanie i z jakiegoś powodu ktoś gwałtownie zahamował przede mną. BMW zdążyło uruchomić takie ostrzeżenie przed kolizją, ale zanim ja zdążyłem zareagować i zacząć hamować, nagle znalazłem się na prawym pasie. Nigdy sam bym nie wykonał takiego manewru, przynajmniej nie w tej sytuacji, bo widziałem, że jeszcze spokojnie bym wyhamował. Ale system przewidział, że kierowca z tyłu najprawdopodobniej by nie zdążył. Komputer ocenił sytuację, zainicjował ruch kierownicą, który ja odruchowo dokończyłem. Żałuję, że nie miałem wtedy zainstalowanej kamery w samochodzie, która by to sfilmowała, bo to było zaskakujące, a jednocześnie bardzo ciekawe doświadczenie. To i inne udogodnienia, jak choćby system ułatwiający wyparkowanie auta, które jest w stanie wycofać się 50 metrów po swoich śladach, albo system automatycznego parkowania, sprawiają, że BMW nadal jest doskonałym autem do prowadzenia, ale też wygodnym autem w codziennym użytkowaniu. Ceny BMW serii 5 zaczynają się od niecałych 200 tysięcy złotych za 518D, najtańsza benzyna kosztuje 211 tysięcy, a najtańsza hybryda typu plug-in 240 tysięcy. Kombi jest o około 12 tysięcy złotych droższe, testowa wersja to 540D X-Drive za 305 tysięcy złotych, plus wyposażenie dodatkowe w sumie 486 560 złotych. BMW serii 5 pokazuje, czym jest nowoczesne premium. To auto, które pozwala Ci cieszyć się przyjemnością z jazdy, ale jednocześnie dyskretnie dba o Twoje bezpieczeństwo i Twoją wygodę. A jak Tobie podoba się odświeżone BMW serii 5, napisz mi w komentarzu.
pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.